Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi. Zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Star Wars Jedi Fallen Order, Jedi Padły Zakon. No i w ostatnim odcinku pokonaliśmy właśnie pierwszego bossa AT-ST, który właśnie sobie tutaj leży. No i tak naprawdę zrobiliśmy to, co mieliśmy do tej pory na Zefo. No i tutaj mówią nam, żebyśmy właśnie Sir oraz Gris mówią, żebyśmy polecieli na Kashyyyk. Właściwie to mówił też Enzo Cordova, że tam właśnie mamy spotkać się z Starfullem. Ale zanim to zrobimy, wrócimy sobie na chwilkę na Bogano. Czyli na tą planetę, gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy właśnie BD-1. No to dokąd dalej? I przyda nam się to właśnie ze względu na to, jak widzicie, mamy tutaj cel na Kashyyyk, ale polecimy na Bogano, bo jest tutaj jedna bardzo ważna rzecz, którą warto teraz odblokować. Wiesz, nie pilotowałem tak dobrze, odkąd ukończyłem z wyróżnieniem Laterońską Akademię Kosmiczną. Nie wiedziałam, że na Lateronie jest akademia. No, wtedy to była nowość. Pewnie nie zaglądałaś w te strony zbyt często. Więc na czym się szkoliłeś? Na wszystkim. Myśliwce, frachtowce, krótki zasięg, daleki, co chcesz. Latałem wokół wszystkich. Robiłeś rundy na frachtowcach? No tak, tylko na to mi pozwalali. Ale byłem świetny. Żałuj, że mnie nie widziałaś. Okej, dowiedzieliśmy się czegoś o Grizie nowego. Siadaj młody, pora na lądowanie. Także lądujemy na Bogano i generalnie... No myślę, że tutaj nie będę już tego ukrywał, bo w sumie zaraz dostaniemy tą rzecz, po którą tak naprawdę lecimy, dlatego że na tej planecie będziemy mogli odblokować sobie podwójny miecz świetny. A tak naprawdę może nie tyle podwójny... No tak, no w sumie dobrze mówię, podwójny miecz świetny będziemy właśnie mogli sobie odblokować. Właśnie teraz dzięki tej mocy, którą otrzymaliśmy, czyli właśnie tchnięciu mocy. Także sobie na pewno to zrobimy, to będzie bardzo przydatne, przyda nam się przy podróży, bo to będzie dodatkowy po prostu styl walki. Jak widzicie, mamy też no parę rzeczy, które są nowe do odblokowania. No wszystkich nie będziemy zwiedzać, to wam od razu powiem. Nie będziemy też iść jeszcze na żabę, na tego minibossa, co tu jest dostępny, tylko właśnie pójdziemy sobie w inne rejony. Zaczniemy sobie może od tego, Wstępy, Kal. że pogadamy z Sir, dlaczego by Dobrze, nie. że z nami jesteś. Ratujemy galaktykę. To trudne zadanie. Na pewno podołasz? Nie mamy wyboru, damy radę. Dam radę. Lepsze to niż ukrywanie się. Odwiedziłam wiele zakątków galaktyki, szukając ciebie. Jeśli nie powstrzymamy Imperium, wszyscy zginiemy. Ukryci czy nie. Jestem gotowy. Świetnie. Dobra, to pogadaliśmy z Sir, taka rozmowa troszkę o niczym, ale wpierw sobie zejdziemy właśnie tutaj w dół. I to będzie taka pierwsza rzecz do odkrycia. Cześć, mały. O, jak widzicie, tutaj sobie wszedł. I tutaj go mamy. I możemy właśnie dotknąć tego stworka, żeby się nie bał. Znajdziemy ci dom. I co ciekawe, ten bagniak teraz właśnie dołączy do naszej Taka sama załogi. sfera i gniazdo jak na Zefo. Do I- czego służy? Właśnie zyskujesz bagniakowego pasażera na gapę, rozejrzyj się po modlitwie, a może udać się go zlokalizować. I właśnie on teraz będzie w takich randomowych miejscach na mapie, że tak powiem, się pojawiał. No, znaczy na mapie, w naszym statku na modlitwie, będzie się dał go zobaczyć. Taki fajny elemencik. Za wiele on nie wnosi, ale takie coś jest. I mamy tutaj tą kulę jak na Zefo. I trzeba ją właśnie dostarczyć do tego miejsca. Nie powinno to być raczej trudne, wystarczy, że ją weźmiemy tak. Tutaj ją troszkę pokierujemy i zaraz powinna chyba wpaść. Albo i nie. Dobra, jeszcze raz. Musimy, widzicie, jest takie miejsce, ale na które ona musi polecieć idealnie. Czyli teraz jak będzie sobie stąd spadać, to gdzieś tu. O, troszeczkę za mocno, jak widzicie. No w sensie, no nie mogę wybrać, jakie będzie moc tego pchnięcia, ale musiała być ta kulka po prostu trochę niżej i by było dobrze. Także zrobimy sobie oczywiście jeszcze raz. I takie coś. Teraz znowu było za późno. A teraz... Hehe, prawie poszło. Możemy poprosić BD-1 o wskazówkę, Muszę to idealnie dopasować. ale mi wskazówka, domyśliłem się. Nie jest to jakoś może specjalnie trudne, no ale jak widzicie na razie mi nie idzie. O, może tak bardziej. No i kurczę, spadło. Niestety znowu. Dobra, zaraz to dopasujemy na pewno.
Oczywiście warto to dopasować ze względu na to, że tam mamy tą żółtą skrzyneczkę, a żółte skrzyneczki nam oczywiście pomogą bardzo. Dobra, to teraz znowu źle. Może sobie to zatrzymam, żeby troszeczkę wolniej leciała. I teraz będzie idealnie. Nie, znowu spadło. Bo tak na hamo oczywiście nie poleci. Chociaż w sumie... O, dobra. Tak na hama, ale się udało. I mamy właśnie dodatkowy Jesteś z niezastąpiony, tym. wiesz? Całkiem nieźle, mały. No i super. Dodatkowy zbiorniczek na tym, teraz będziemy mieli już 4, super. No, taka ta zagadka trochę niewdzięczna, ale w sumie tak sięgając pamięcią po tej grze, to chyba jest najgorsza zagadka, gorsza już chyba nie będzie, także w miarę jesteśmy już chyba do przodu. Tak bym to powiedział, no bo nie kojarzę, pamiętam, że właśnie to była taka irytująca rzecz. Bagniaczki się przed nami chowają, dobra, my idziemy. Jak to wygląda na mapie? Możemy sobie wpierw przejść tutaj, to przejdziemy sobie po tych ścianach, a potem pójdziemy sobie tam w dół. Okej, dobra, droga jest dość raczej prosta, no ogólnie ta planeta nie jest też specjalnie duża. Oczywiście teraz będziemy też odkrywać nowe rzeczy jeszcze na niej, ale generalnie nie jest ona specjalnie duża, więc to nie będzie też jakieś super skomplikowane. Idziemy sobie tutaj. Tutaj na dole mamy te dziwne potwory, takie trochę jeżozwierzę bym je nazwał może. No dawaj, dobra. I tutaj teraz po ściance sobie przelecimy, hop, hop. I tutaj co, możemy zejść sobie na dół. Na dole, jak widzicie, mamy kolejny pojemniczek na tym. Czyli będziemy mieli już 5 możliwości tak naprawdę, czyli no duża liczba. Jednak 5 pojemników to już jest spoko. Możemy też tutaj, jak widzicie, spaść na dół. Tutaj jak spadniemy na dół, to też oczywiście będzie skrzyneczka i coś do odgadnięcia, ale na razie skusimy się na pojemnik oczywiście na tym. Także idziemy. No dawaj, Karl, spadaj w dół. I jesteśmy. No i mamy kolejny pojemnik na tym. Nieźle, Billy. To się nam bardzo przyda. Także widzicie, bardzo szybko nam się zwiększyła liczba z 3 do 5. No i oczywiście będzie to bardzo przydatne w dalszej podróży, także warto było na Bogano wrócić, żeby sobie te zapasy zwiększyć. Tam jak widzicie mamy kolejny jakiś punkt. Ale z tego co widzę, to chyba stąd się nie dostaniemy tam, tylko z jakiegoś innego miejsca. Szczerze to nie pamiętam za bardzo, jak tam się dostawało. Możemy spróbować po ściance. W sumie teraz mamy powrót, to dlaczego by nie? No nie, na pewno nie tak. Dobra, może jakoś inaczej, może z innego miejsca tam dojdziemy. Może teraz się po prostu tam nie da dostać. Stąd. Na pewno się tam dostaniemy, ale to pewnie w swoim czasie. A, dobra, już chyba wiem, jak się tam dostać. Tak, to teraz na pewno nie będziemy mogli. To dopiero będziemy potrzebowali paru jeszcze mocy. Także to na spokojnie. No, też nie warto się tutaj śpieszyć z odkrywaniem tego wszystkiego, bo to tak naprawdę... No, będziemy i tak tutaj wracać, kiedy te wszystkie moce będziemy odblokowywać. To nie zmienia faktu, że teraz możemy sobie spaść tutaj. I kogo warto załatwić? Wydaje mi się, że wpierw by się fajnie było rzucić na te. Dobra, jednego i od razu wziąć drugiego. Dobra, i dobra. Ten nawet nas nie zauważył, także super. I bardzo ładnie. Zobaczcie, jaki mamy fajny rysunek, taki mural. Oczywiście tego potwora, co tam siedzi. Sprawdzam. Malowidło Binoga się to nazywa. Starożytne wyobrażenie Binoga autorstwa Zepho przez istotną pozycję, jaką zajmował w ich sztuce Kordowa, podejrzewał, że to jego obecność zauważyła na zbudowanie sanktuarium właśnie na Bogano. Czyli uważali go za jakiegoś świętego stworka prawdopodobnie ci Zepho. No tak przynajmniej się domyślał Kordowa. Co znaleźliśmy? A my mamy nowy materiał na strój. No to zróbmy sobie nowy materiał na strój, taki troszeczkę zielony. Okej, no i tutaj nam nie pozostaje nic innego jak zejść w dół, właściwie to zeskoczyć.
Jak widzicie, jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest ta żabka. Także idealnie, można wręcz powiedzieć. Oczywiście wpierw pójdziemy sobie do punktu medytacyjnego, żeby sobie tylko zapisać grę, jakbym przez przypadek zginął na tej żabie. Bo tutaj będziemy musieli z nią... Znaczy, no nie musimy, ale... Zawalczmy dla wprawy, że tak powiem, bo jednak to jest dużo expa. No i naprawdę łatwo ją zabić w tej pozycji. O, nawet ją wywaliło w powietrze. No troszkę taka z waty żabka się zrobiła, ale to nic. Troszkę dziwnie to wyglądało, ale załatwiona. No, może tak dużo expa już nie daje, na początku dawała zdecydowanie więcej. Ale nic, nieważne. Jeszcze tego załatwmy. I tutaj właśnie możemy teraz pięknym pchnięciem sobie wywalczyć drogę. I tutaj mamy kolejną skrzynkę. Cieszę się. Schakowana, super. Co znaleźliśmy? I mamy nową skórkę BD1. To jest chyba ta, tak? Fala. A, taka różowo-czarna, może być. Doceniam. Jak coś nowego będę po prostu znajdywał, to myślę, że będziemy to zakładać. I tam potem mamy ślizgawę w dół, ale my oczywiście chcemy się jeszcze udać tutaj. I tutaj, co ciekawe, widzicie, pływamy w wodzie, czyli jest możliwość pływania i jak zobaczycie w dole, jest tam skrzynka. Widać ją nawet tutaj już, ale tej skrzynki na razie również nie dostaniemy, dlatego że Kal nie potrafi nurkować. Jeszcze. Będzie to moc, no nie wiem, czy to można nazwać mocą, umiejętność, którą się potem nauczy, jak dostanie taki specjalny sprzęt do nurkowania. Myślę, że to nie jest żaden spoiler, no bo jak są skrzynki pod wodą, to znaczy, że musimy się tam jakoś dostać. A w tym momencie idziemy sobie tutaj. Zamknięte. I tutaj naśnie BD1 nam teraz otworzy. Będziemy mieli jakiś sekrecik. Wyczujmy echo. Esencja mocy, Naprawczy super. kordowy. Liczył, że ktoś trafi na jego ślady, ale BD1 miał pomóc. Okej, mamy jakieś dawne wspomnienia. Zestaw do naprawy do droidów, który należał do kordowy, jak właśnie powiedział. Czy tutaj jeszcze coś ciekawego będzie? BD tam coś chce zeskanować? No to śmiało skanuj. BD, dawaj. Przyjacielu, poleciałem na Coruscant i przedłożyłem swe odkrycia Radzie. Okej. Uporu pomimo wyników badań nie potraktowali tego zagrożenia poważnie. No jak to typowa Rada Jedi, powierzyła mi jedynie jedna osoba, moja dawna powierniczka Jocasta Nu, Jocasta właściwie, powierzyła mi holokron z archiwów Jedi i sekretną kopię listy dzieci wrażliwych na moc. No, typowa Rada Jedi oczywiście nie robi nic z problemami, które mają, ale możemy coś jeszcze chyba zeskanować. Nie wiem, gdzie ten BD poszedł. A tutaj, to zeskanujmy to. O, to są te też takie śmieszne droidy, No brawo. które były na Tatooine oczywiście w pewnym momencie. Kopce złomu pamiętające droidy, które brały udział w budowie stacji badawczej. O, takie typowe droidy robotniki. Dobrze, i tutaj właśnie zdobędziemy sobie podwójny miecz świetlny. Podwójne ostrze do naszego miecza. To chyba rękojeść kordowy. Dziwnie mówić o kimś, kogo nie znałem, ale to podnosi na duchu. Zgadzam się. To wyjątkowe miejsce. Połączyłem rękojeści. Chcę, by w ten sposób nam towarzyszyć. No i mamy podwójny miecz świetlny, dostępny. I od razu będziemy mogli go przetestować. Podwójny miecz świetlny świetnie sprawdza się w starciu z dużymi grupami przeciwników. Używaj ataku mocą, aby przytłaczać i eliminować wrogów. Kontynuuj blokowanie po danym odbiciu pocisku blastera, aby posłać w stronę przeciwników kolejne. I właśnie na C mamy podwójny, na X mamy pojedyncze. I patrzcie, mamy właśnie duże grupy wrogów. I no świetnie się sprawdza ten miecz właśnie na takich przeciwników, na duże grupy. Bardzo ładnie ciacha. Ma jeszcze taki śmieszny atak, że takie coś robi, taki doskok na F, tutaj też taki wymach. No, taki oto mieczyk. I teraz możemy sobie jeszcze go oczywiście spersonalizować. Może kolor na razie zielony zostawmy. W sumie nic nowego nie mamy chyba od ostatniego odcinka. No, to zostawmy tak jak jest jednak. No i po to tak naprawdę tu przyszliśmy. Nie dość, że mamy dwa tutaj pojemniki na stym dodatkowe, to jeszcze mamy oczywiście no nową broń, jakby nie patrzeć.
Już dobrze. Bardzo przydatna będzie w niektórych miejscach. A tymczasem wracamy sobie. I jesteśmy już tak naprawdę, co ciekawe, to ten skrót nas prowadzi praktycznie do samego wyjścia. Jesteśmy już przy modliszce tak naprawdę. Tutaj się dowiadywaliśmy po raz pierwszy o Datomirze. Także będziemy wracać już na statek. Sobie tu odpoczniemy. W sumie nie wiem po co, bo i tak przeciwników po drodze nie będzie. Ale już tak z przyzwyczajenia. Czy możemy iść? O. No to Karl żeś doskoczył na ściankę. Dobra, i wchodzimy sobie tutaj. I zaraz będziemy na górze. Oczywiście na żabę na razie jeszcze nie idziemy. Oczywiście moglibyśmy ją pokonać. Jest to możliwe. Pokonywałem ją już nawet wcześniej. Ale po prostu uważam, że na tym trudnym poziomie jest ona dość dużym wyzwaniem i może być troszkę irytująca. Więc wolę wam pokazać w momencie, w którym powinno się pokonać. No bo oczywiście nie mówię, że nie dacie rady, bo jest taka szansa, tylko ta żaba ma dużo ataków, które po prostu nas one-shotują w tym momencie. I też nie mamy takich jakoś super zdolności, więc warto przyjść naprawdę później na nią. A bagniaki przed nami uciekają. Nie pamiętam w sumie, czy skanowaliśmy je już, ale nieistotne. Wracamy na statek w takim razie i będziemy lecieć na Kashyyyk. Także na planetę Łukich zobaczmy co tam się dzieje. No skoro tam Wybierzmy Imperium kolejny cel. prowadzi no teraz działania wojenne, tak jak nam już mówili tutaj Gris oraz Sir. Ale trzeba tam polecieć, zobaczymy co będzie się działo, a już wam mogę powiedzieć, że będzie działo się sporo od razu na początku, także będzie ciekawie. Znamy się. Przyleciałam na Bogano w poszukiwaniu byłego mistrza, Ino Kordowy. Ciebie też miło widzieć. Chyba spędziliście razem mnóstwo czasu na tej planecie. Pewnie odszedł tuż po twojej aktywacji. Pamiętasz ostatnią rzecz, jaką powiedział ci Kordowa? Powodzenia, Jedi. Niech moc będzie z tobą. Tylko nagranie dla Kala. Nic więcej? No, wygląda na to, jakby właśnie BD-1 miał wyczyszczoną pamięć po tym, jak właśnie nie pamięta praktycznie nic. No, częsty zabieg niestety stosowany na droidach. A my lądujemy na Kashyyyk. I zaczynamy zabawę tak naprawdę. Tutaj będzie się działo od razu na starcie. Jak widzicie, są statki Powiedz, że nie Imperium. będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na pracę, bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze. W porządku. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kashyyyk dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono lub przesiedlono. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci! Łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie, nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, da wam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca.
Dobra, jak chcesz skoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Billy? No i jesteśmy na kaszyku. Zaczynamy oczywiście od razu od ostrej jazdy, bo tutaj będziemy przejmować maszynę kroczącą, tak jak powiedział właśnie Kal. A te maszyny kroczące to oczywiście wielkie. Jak widzicie, no wielkie są te maszynki, także będziemy musieli wejść na jedną, przejąć ją od środka. Było blisko. Jak widzicie, nieźle się zaczyna. Widzicie, jest ich dość sporo, także musimy przejąć jedną, rozwalić resztę, no i pomóc partyzantom. Jak coś, to ja nie mogę teraz zmienić nachylenia kamery, dlatego tak to troszeczkę wygląda, bo mamy to się napatrzeć na to, jak te maszyny kroczące są wielkie. I tutaj, jak widzicie, na tej już są liście, znaczy no liście, są obrośnięte jakimś tam mchem wejdziemy. i po tym wejdziemy sobie na górę. Także wchodzimy. Dobra. Gdzie teraz? Przeskakujemy na środeczek. No i wspinamy się, krótko mówiąc, na maszynkę kroczącą. No i wchodzimy, no i będziemy próbować oczywiście ją przejąć. W środku, tak jak powiedzieli, będą żołnierze, tak jak powiedziała Sir, więc też będziemy musieli tam uważać. A na razie wchodzimy oczywiście. No już w sumie jesteśmy bardzo blisko. Już prawie! Tutaj tak w ogóle wygląda, jakby miał wielką brodę, ten AT. No i dobra, jesteśmy już na górze. Wejdźmy na górę! No i możemy już wejść, także wchodzimy. O, nawet kanonierka załatwiła szturmowca, więc w sumie tutaj nie musieliśmy nic zrobić. No i wchodzimy do środka. I tutaj będziemy przechodzić tym hangarem. Także idziemy sobie w dół. No i zaraz będziemy przy szturmowcach. Praktyczna! Twoja kolej, żeby zgłosić ofiary. Zgłasza się L97240. Mamy potwierdzone straty. Na szczęście nie jest ich dużo, bo tylko trójeczka, więc sobie damy radę. To Jedi! Zrzucajmy się nim! Udało mi się go chociaż drasnąć? Gin! Jak widzicie, na pojedynczych przeciwników nie jest jakiś super ten miecz, ale też oczywiście daje radę, bo jest bardzo szybki. No i bez problemu załatwiony. I zdobyliśmy nawet punkt umiejętności, także super. No i co? Wchodzimy już do kabiny sterującej. Mamy nowy statek na skanerze. Dysponują większą siłą ognia niż sądziliśmy. Jak tam kadłub? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych buntowników. Trzymaj kurs. No i oczywiście odwracamy ich uwagę. Ha! Czego się na pewno nie spodziewali. No i Nie załatwieni. wierzę, że nam się udało. Dobra, obroty. Meldujcie, co tam się dzieje? Łamiecie imperialny protokół Uciszysz go? 207. Poddajcie się, a... Do dzieła. No i przejmujemy maszynę kroczącą. Także zaczynamy zabawę. Właśnie tak. Jak widzicie, rozwalamy, nie zatrzymujemy się. I AT wyeliminowany. I tak naprawdę idziemy dalej. No, tutaj możemy być tak naprawdę spokojni, bo jesteśmy tak naprawdę nieśmiertelni w tym momencie i po prostu mamy zrobić jedną wielką demolkę, ale jeszcze zaraz spotkamy kogoś znajomego. Zaraz nam wyskoczy na ekran, dokładnie tak. Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam AT-AT. A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Aha! Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Dorzućmy do pieca.
Jak widzieliście, to był Saw Gerrera, postać bardzo dobrze znana z Łotra 1 oraz ogólnie z Endora też. A także myślę, że z Wojen Klonów też tam młody Saw Gerrera się pojawiał. Także na pewno postać znana. Dobra, postrzelajmy troszkę. Mamy też tutaj AT-ST. A przed chwilą był bossem, a tutaj już mamy go jako normalnego, zwykłego przeciwnika, który łatwo pada, no ale oczywiście jesteśmy w maszynie kroczącej, więc nie był wielkim problemem przez to. Idziemy tak naprawdę, rozwalamy mości. I idziemy cały czas do przodu. Oj, mamy. Już jesteśmy na lądowisku Imperium, także musimy przejąć w skrócie ten teren. Rozwalmy te myśliwce, żeby nie ruszyły całym przypadkiem na nas. Pozbądźmy się ich. To nie ma końca. No i zaraz będzie tak naprawdę koniec, ale spokojnie. Tam jeszcze paru. I widzicie, rusza statek jeszcze jeden. No i musimy go rozwalić. No i już tak naprawdę po nim. No my tutaj zginąć nie możemy, więc nie ma problemu. No, padaj wreszcie. Czy my chyba mamy jeszcze tych szturmowców może dobić? Dopiero teraz się ruszy. Okej. Leci na nas. Poradzisz coś? Uwaga! Trzymaj się, Billy! No i niestety maszyna krocząca rozwalona. No byłoby za pięknie, gdybyśmy mogli ją zatrzymać oczywiście. Tak, w porządku. A ty? Nie będzie drugiego razu. Zniszczyłeś całkiem dobrą maszynę. Masz imię? Cal Kestis. Saw Gerrera. Co robisz na Kashyyyk? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kashyyyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Więc kogo tu szukasz? Wodza Łukich, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich. Atakuje Imperium z krainy cieni. Sir? Gris? To jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii, miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem. Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiat przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej! No i dobrze. Udało się. Dolecieliśmy na Kashyyyk, no rozwaliliśmy. Niestety maszyna krocząca została rozwalona, także nie za fajnie, no nie będziemy mogli z niej korzystać. A teraz mogę wam pokazać najgorszą rzecz, która jest w tej grze w sumie. Czyli to, z którego się wszyscy śmiali na premierę również. Czyli modele Łukich. Modele Łukich są okropne. Zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś rano zgłosił, że widziano go w krainie cieni. Według imperialnego meldunku jest niedaleko wioski Łukich. Nie żeby były ich setki w okolicy. Szturmowcy. No musicie przyznać, że te modele są przepiękne.
Naprawdę, bo akurat tutaj mnie wyszło. To uważam, że ta gra jest bardzo dobra, to te modele są, no, mech, mocno. A tymczasem wracamy się tutaj na sam początek do tej maszyny odczytującej, którą niestety rozwaliliśmy, AT-AT. A mamy tutaj skrzyneczkę, tutaj będzie poncho właśnie w barwach kaszyku. Hej! Także weźmiemy, założymy, będzie akurat pasowało do wystroju. O, coś tam było. To jest to zielone. Że pasuje kolorystycznie, nie będziemy się może tak, że tak powiem, tak zwracać na siebie uwagi. I na kaszyku już wylądowaliśmy, tutaj jeszcze jedna skrzyneczka, Dasz także sobie z tym lecimy z radę? nią. Otwieramy, super. Wracaj tu. Tutaj nie pamiętam co będzie, BD1 jakiegoś malowanie może? Co to? Dokładnie tak, poranek w Sundari, czyli takie zielone. No, to też będzie się mniej rzucał w oczy, także jesteśmy na zielono, jak na kaszyku przystało na planecie takiej lasowej, deszczowej. O, chyba nie ma zapasów w tym ATST już. I tutaj mamy też jednego z większych badassów zawsze w całych Gwiezdnych Wojnach, czyli droida Gonka. Jak widzicie. O, tego możemy sobie zeskanować. Jeszcze gorzej niż na Zefo. Tylko wpierw chyba musimy z nimi Powiedziałeś porozmawiać. Mieszkałam tam przed powstaniem Imperium. Byłeś tam? Byłem na niej. To naprawdę straszne. Nie mieliśmy się jak bronić, ale tu, z Łuki, mamy szansę. Dziękuję, że z nami jesteś. Nie ma problemu. No i tutaj mamy na właśnie Gonka, czyli no największego badassa, najlepszy droid ever. No, może nawet lepszy niż R2, no może nie do końca, ale jest też świetny, naprawdę. Naprawdę klasyczek gwiezdnowojenny. I mamy właśnie droid Gong, czyli droidy zasilające EG-6, nazywane również droidkami Gong. Są wykorzystywane jako mobilne generatory mocy, gdy nie ma pod ręką stabilnego źródła zasilania. Korzysta z nich cywile oraz wojsko, często wydają niski, trąbiący dźwięk przypominający słowo właśnie gong. Czyli no, best of the best, można powiedzieć. No i co, tak naprawdę musimy już iść dalej. się nie powiedzie, to koniec. A jeszcze z tymi możemy Mali porozmawiać. zaznaczyła najbliższe garnizony. Imperium nie zdąży przysłać wsparcia. Będzie dobrze, jeśli się pośpieszymy. Sonie takie rzeczy robił. Nie zrozum mnie źle, szanuję go, ale to nie byle potyczka w lesie. Bądźmy gotowi. Dobra, porozmawiane. No i tak naprawdę możemy już iść dalej. I co mamy zrobić? Musimy spotkać, zlokalizować oczywiście Tarfula, ale generalnie mamy się spotkać z tą Garerą, zaraz kawałek dalej. I myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Tego, że dolecieliśmy na kaszyk, odblokowaliśmy ten podwójny miecz świetny. Swoją drogą zielony kolor dobrze dobrałem, też nam pasuje do barw kaszyk. Także tyle. No, zobaczcie jeszcze tylko na tych łukich, jeszcze raz wam to pokażę. No ja to pierwszym razem jak to widziałem, to nieźle się śmiałem. No okropnie wyglądają. No ale co zrobisz? Dobra, także w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku, no, zawalczymy sobie troszkę. Tutaj będzie dość dużo walki z takimi już, no, troszeczkę silniejszymi przeciwnikami. Pojawią się szturmowce czystki, także na pewno będzie ciekawie. No ale to tyle ode mnie. Zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Hej!